niesamowite przeżycie. Zostałem dzisiaj kompletnie zaskoczony. To było jedno z moich marzeń. Koniecznie zostawcie suba, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Musicie spróbować. Witajcie w czwartym dniu na Maderze z takim oto przepięknym wschodem słońca w Ponta do Sol. Dzisiaj dzień trochę inny niż wszystkie, bo dzisiaj kończę 30 lat. No i szczerze powiem, że celebrowanie w takim miejscu jest mega tutaj pozytywne. Dziękuję mojej załodze i wszystkim tym, którzy o mnie pamiętali. Serdeczne dzięki. Wypiję dzisiaj pewnie wieczorem za wasze zdrowie. Coś pięknego. No tak delikatnie czuć, że poranki na Maderze są mega spokojne. Ludzie się nie spieszą. Jest już w zasadzie 9 godzina. Tu jest w ogóle tunel, ale ma tutaj znak ślepej uliczki. Więc ja nie wiem, czy to po prostu nie jest tunel parking. Tak na to wygląda. No to już jest w ogóle odkrycie. Patrzcie to. Jak te promienie słońca przez ten mostek tutaj się odbijają. Kolejne miejsce godne tutaj polecenia. Ten właśnie klif w Ponta do Sol. Koniecznie przyjdźcie tutaj o wschodzie słońca. A za mną jest restauracja, w której można usiąść, tak wkomponowana właśnie w tą skałę tutaj. Także Madera jest tak piękną wyspą, że no, na każdym kroku jest coś, co człowiek tak właśnie docenia. Dotarłem na sam koniec tego klifu. Tutaj panowie obok też mają wędki, tylko że im ryby biorą, a mi na tą wędkę no niestety nie. Ponta do Sol rozciąga się tutaj z tego widoku równie znakomicie. Jeszcze jest takie trochę tutaj w cieniu, ale dosłownie myślę, że za półtorej godzinki, może 2 godziny będzie już w pełni oświetlona. Piękno natury połączone właśnie tutaj z aspektami cywilizacji, czy piękną architekturą miasteczka. Przybywajcie tutaj, nie zastanawiajcie się, nie będziecie żałować. Pozwiedzane teraz śniadanko w hotelu, bardzo fajne. Oprócz tego, że jest szwedzki stół, to jeszcze można zamówić tutaj omlety, jajecznice z karty. Także posilimy się i ruszamy w trasę w stronę właśnie Pico Arreiro i Doliny Zakonnic. Także trzymajcie się, bo będzie epicko. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Bardzo młodzieży, co tam u was młodzieńcze? Ogólnie mamy dla Ciebie wspólny prezent, ale musimy się spieszyć. Tak, I ogólnie nie masz... nie wiem, czy będziesz zadowolony, bo to trochę ale pokaż mu ogólnie. Wiesz co, ogólnie tak Rozbieraj. pomyśleliśmy, że ty tak lubisz kolekcjonować te wszystkie wspomnienia, trzymać to wszystko do końca życia, Więc miej coś przy sobie. całe życie. No tak. Kiedyś mówiłeś właściwie, że chciałeś to zrobić. Dlatego lecisz do pana Miguela. Co to? Pan Miguel ci coś zrobi na skórze. O kurde, Masz o kurde. 10 minut, tak? 10, Ale to mam... 15 minut. Za pół godziny gościu Ci będzie robił dziarę. Ale mam to jakąś konkretną zrobić, czy Nie, no wybrać ty sobie musisz mogę? sobie sam wymyśleć. On jest dogadany, wszystko wie na miejscu. Mateusz ma adres, No dobra. A miejsce, gdzie mam zrobić? a To też sobie możesz wybrać. nawet gdzie chcesz, nawet na czole. JJ. Nice to meet you. Matthew. David? Isa. Sorry. You? Oh, Marcella. nice to meet you. And this is the birthday guy. So- Birthday boy. What's going on? Because he has no idea. Yes. We can. You put the tattoo on his neck. Yeah, we thought it's gonna be tattoo, so We you go know. to sail on the sea. Oh. Yeah. So just... No tattoo. Dawid się właśnie dowiedział, także poszli po kurtkę. Był bardzo zdziwiony. Bo wiecie, jakby, ja wam tylko pokażę, jak będzie wysoko, nie? On tam będzie leciał, nie? Nad górami. I ja nie wiem, ile to jest metrów i ja nie wiem, czy on to przeżyje, ale mamy full insurance. Bardziej ze strony teraz, czy wcześniej? Wcześniej. Czyli tatuaże się bałeś bardziej. Tak. Cieszysz się? No kurde. Ja. A zrobiłbyś sobie tatuaż? Jakby to była prawda?
Znaczy no zrobiłbym, no ale to bym na serio bym musiał tak dłużej pomyśleć, co bym wybrał. To mi tu zrobili niespodziankę na te 30 urodziny, albo po prostu chcieli się mnie pozbyć. Także dopiero wam powiem, albo nie powiem, jak już wyląduję. Także mamo, nie dzwonię do ciebie wcześniej, żebyś się nie stresowała. Zadzwonię do ciebie po wszystkim. Yes? So we are walking, then running. Yes. Okay. One, two, three, walking, waiting. Okay. Yeah. Witam, witam. Siema. Ready for walking and running. Walking, running. Okay. It's okay, no problem, my friend. Waiting. Wow. Wow. Zestrałeś się? Nie. Thank you very much. Happy birthday. Thank you. I'm alive. Yeah. Dobra. To rozłączam się. Do pewnie później, na razie. O, ja cię kręcę. No, emocje już opadły. Zostałem mega zaskoczony. Trochę było przerażenie, ale jak już wzbiliśmy się w powietrze, to pełna ekscytacja i błogość. Także dziękuję tym, którzy brali w tym udział. Dacie namiar mi na tego pana, żeby mógł go polecić, gdzieś tam wkleję tutaj w filmiku, nie? Bo tam mega profesjonalny ten pan, lata dłużej niż ja żyję. Czułem się totalnie z nim bezpiecznie. Marian dzisiaj jest naszym przewodnikiem, więc wszystkie punkty docelowe, gdzie jedziemy, co będziemy robić, to będzie jego zasługa albo jego wina. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i śmigamy dalej. Mamy incydent bananowy. Tak, zamiast kawowy to jest bananowy. Tak, wolę banana. Tak, mam drugie leginsy. Jak się nazywa to miejsce? Kaskada? Cascada de Anjos. Już jestem w stanie iść, zwiedzać i co najważniejsze jechać samochodem po tym locie, bo powiem szczerze, że takie pół godziny musiałem odpocząć, dojść do siebie, bo na końcu pan zapewnił mi taki roller coaster. Wow, i już przed nami ten wodospad. Tutaj jechaliśmy starą trasą, jest ona jakby już zamknięta, ale praktycznie zaraz pod ten wodospad da się tutaj podjechać. Marian, ja skakałem, to ty się mocz. W ogóle ten dek, tego szukane, bo ten tutaj potłuczyli ten po prostu wodę. Aha, czyli tu wodą pompują. Ładnie, ładnie. To teraz idziemy? Kochanie, To ja z drugiej strony ja przybiegnę. skoczyłem dzisiaj. To ja z drugiej.
Dobra, no to jak każdy, to każdy. Ale No i by było. Co? I by było. I by było. I by już nie było narracji. Zostawiam mikrofon. Piękne. Co, mokre? Pośliznąłem. Nie mam prawie. Fajne orzeźwienie. Temperatura dzisiaj dopisuje, słoneczko świeci najmocniej jak tylko się da w styczniu, jest dzisiaj 1 luty, także tu 1 lutego słoneczko intensywnie daje i ochłoda w takim zimnym wodospadzie. Petarda. Kurde, ale już wiesz, jak już się tak poświęcałeś dla tego filmiku, to mogłeś faktycznie tam się obalić na samym początku, to wtedy miałoby to sens. Tak, bo na razie wszelkie swoje upadki, no jakby poza kadrem robisz, więc wczorajsze wejście w drzwi mogło w szybę, no mogłoby być tutaj fajnym akcentem tego filmiku, myślę. Tego na wycieczkach tradycyjnych nie zobaczysz, tutaj tylko Marion Travel takie atrakcje pokazuje. Także no ja gorąco polecam właśnie, piszcie do mnie, Marian zorganizuje wam wycieczkę, pojedzie z wami, wypije z wami. Kiedy? No chyba żart. No dobrze, no to chodźmy. To wezmę kamerkę 360. Jesteśmy właśnie w Dolinie Zakonnic, a dokładniej na tarasie knajpki i hotelu tutaj, tego obiektu. No mega widoczki, te chmury, które tutaj można powiedzieć muskają te szczyty. W tle oświetlona właśnie promieniami słońca dolina. No coś pięknego. Ciekawostką jest to, czemu w ogóle to się nazywa Dolina Zakonnic. Według przewodnika w XVI wieku z Funchala, z katedry Santa Clara uciekały przed piratami w głąb wyspy i właśnie znalazły swoje schronienie tutaj w tej Dolinie Zakonnic. Dokładnie tak, tutaj się dowiedzieliśmy, że tam jest jedyny na świecie zakład produkcji chmur. Tam są chmury wypompowywane takimi specjalnymi rurami. No i w ten sposób właśnie biorą się chmury. Nie, ale w ogóle przed chwilą szedł kot tu po dachu i jest szansa, że na nas skoczy, albo w ogóle wskoczy na chmurę i poleci tą chmurą. Jest też taka opcja. No kurczę, ten punkt widokowy rzeczywiście no w topce. Faktycznie warto, naprawdę warto tutaj dla tego widoku, dla tych paru minut nawet spędzonych. Gra cieni, gra świateł, gra chmur. Fenomenalna sprawa. They were waiting for something. Yeah. Yeah. Pico do Areiro. To jest chyba drugi najwyższy szczyt tutaj na Maderze. I faktycznie jak się patrzy te chmury, mam wrażenie, że jakby one wychodziły od dołu. W sensie odbijają się od szczyt, idą w górę. Także Marian tutaj słuszne spostrzeżenie. To jakby miały być produkowane przez jakąś fabrykę. 1810 metrów. Pico do Areiro. Pico do Areiro zdobyty. Nie było trudno, bo da się tutaj wjechać samochodem. Parking jest zaraz tutaj przy szczycie, a przed nami obserwatorium albo radar, zaraz to wygooglam. Podejrzewam, że schody do nieba są gdzieś tam właśnie i tam zmierzamy. Właśnie mnie chmura dopadła. Cofam się po kurtkę, bo bardzo tu wieje
i jest zimno. Chyba nawet wezmę komin i rękawiczki, bo się zrobiło zimno. Odzienie zmienione, jest tu zimniutko. Zimno. Ogólnie jest... Przed chwilą sobie pomyślałem, że ja muszę zwiększyć zasób mojego słownictwa, jeśli chodzi o wyrazy, które opisują piękno. No kurczę, wow, już było fantastycznie, fenomenalnie. No nie wiem. Już widzę te schody. Się okazuje, że mogłem źle wymawiać, bo to się Pico do Arriero. Pico znaczy w sumie chyba szczyt. Tak, Pico to jest szczyt, a Arriero coś słyszałem właśnie, że to pasterze, pastwiska, czy szczyt pasterzy. I on ma 1818 metrów. Także ta kopuła, która znajduje się tam, nie wiem czy to tu ją widać. Widać tą kopułę. Ta kopuła, to się okazuje, że to jest radar wojskowy. I ja nie wiem, czy ja powinienem tu latać dronem. No nie wiem, gdzie te schody do nieba są, ale i tak warto było tu iść, bo tutaj widać, jak smakuje życie. Pico do Arriero zaliczone. Bardzo fajny, intensywny spacerek. Wybraliśmy sobie tam ścieżkę. Myślałem właśnie, że dojdziemy do tych schodów do nieba, ale nie wiem, możliwe, że poszliśmy w złym kierunku albo były jeszcze dalej. Aczkolwiek kończymy już tu przygodę i jedziemy, Marian, gdzie? Do São Vicente? I jedziemy do hotelu do São Vicente. Jest jacuzzi, Tak. wygląda jak góra, nie? Tak chmura. Składy z Warszawy, ona nie. Poznałem ją na plaży Bom dia, czyli dzień dobry z ostatniego dnia, piątego dnia już na Maderze. Także ostatni dzień tutaj jesteśmy w São Vicente, na północy wyspy. Mamy urokliwy hotel, ale jest jeden minus. Jak się w ogóle nazywa? Mid-terrain. Coś związane z Morzem Śródziemnym. Tutaj właśnie styl architektoniczny tego hotelu chyba nawiązuje tutaj do Grecji. Może też tutaj do Santorini. No tu są schody. No jak? No zobacz. No i hotel, jeśli chodzi o wystrój, o pokoje, jest spoko całkiem. Ale dużo rzeczy, które były w ofercie, jest niestety nieczynne. Miał być widok, wyjście na plażę, na ocean. Plaża jest tutaj zamknięta. Jest taki długi tutaj płot i no niestety do morza nie da się przejść prostą drogą. Ale drugi minus jest to, że w ofercie była restauracja, był bar. Nie ma, zamknięty. A jaki dalszy plan na wycieczkę? No dzisiaj na pewno zrobimy przystanek w Santanie. Dużo osób nie poleca tego miejsca ze względu na to, że jest tam dosłownie kilka domków takich pod strzechą. No ale z tego względu, że my mamy to po drodze, to zobaczymy i ocenimy sami. Na naszej liście dzisiaj jest jeszcze Półwysep Świętego Wawrzyńca. Nie planujemy przejść go całego. Udamy się do jakiegoś fajnego punktu widokowego i poszaleję sobie tam dronem.
Buziaczki, 3, 4. Ale nie, no do kamery. Nie. No ogólnie i to naprawdę, kosić coś takiego, nie, no ja pierdzielę. Jedziemy już do Santany. Tam dosłownie na chwilę, parę minut te domki zobaczyć. Zobaczyć je na własne oczy i mieć swoją opinię, bo tutaj opinie podróżników są podzielone. No, jeśli chodzi o drogi tutaj maderskie, no to mógłbym powiedzieć, że są dosyć wymagające. Dla przeciętnego Europejczyka z kraju takiego jak Polska, gdzie mamy dosyć wszystko Skręć w lewo. na płaskiej powierzchni, autostrady też dosyć fajne, no tutaj to może być wyzwanie. No Maderczycy widać w ogóle kto jest turystą, a kto jest tubylcem, lokalsem. Maderczycy jeżdżą bardzo dynamicznie, nie przestrzegają chyba przepisów, limitów prędkości. Widzę, że na 70 prują po 90, na 90 nawet powyżej 100, więc jednak te ograniczenia tutaj prędkości aż tak wydaje mi się, że nie są przestrzegane. Jeśli chodzi o drogi ekspresowe, to nie ma pasów jakby rozpędzających, musisz się zatrzymać, żeby wbić. No to faktycznie Maderczycy wbijają się dosłownie przed maskę, ale z taką prędkością nabierają szybko takiej prędkości, że nie stwarza to zagrożenia. Natomiast właśnie tutaj turyści jednak wjeżdżając na drogę ekspresową, gdzieś tam ten ruch właśnie hamują. Ale piękne wodospady tutaj. Zobacz wodospad. Także to jest zaleta na pewno dla kierowców, że jadąc tutaj tymi drogami cały czas są piękne widoki. To jest niesamowite. Tradycyjne domki w Santana na Maderze to urocze, trójkątne chaty, które są jednym z symboli wyspy. Oto kilka ciekawostek na ich temat. 1. Charakterystyczna architektura. Domki mają charakterystyczny kształt litery A z dachami sięgającymi niemal ziemi. Ich ściany są zwykle bielone, a dachy pokryte strzechą. 2. Historia. Te domy były pierwotnie budowane przez rolników i rybaków jako proste schronienia. Dzięki swojej konstrukcji dobrze chroniły przed deszczem. Tradycyjnie pokrywane trzciną, która była dostępna lokalnie, co sprawiało, że były tanie i łatwe do odbudowy. Okej, no to te domki tutaj ze strzechą są po prostu w Santanie atrakcją turystyczną. To jest jakby skansen, który pokazuje, jak kiedyś właśnie mieszkali tutaj Maderczycy, bo te domki właśnie były budowane przez tutaj rolników, Maderczyków i ten skansen tutaj właśnie odzwierciedla, jak budowano jak mieszkano kiedyś na Maderze. Mam do Ciebie pytanie. Tak. Dlaczego w publicznych toaletach nie ma desek? Czy tutaj turyści biorą je na pamiątkę? Chyba tak. Ja bym wziął na przykład. Więc Jakby hołd w kierunku Adama Małysza i my jako Polacy powinniśmy tutaj cieszyć się, że możemy troszkę... tak, to jest nasz obowiązek jako Polaków. Jak się zwiedzamy świat, to w hołdzie naszemu wielkiemu Polakowi Adamowi Małyszowi musimy zabierać deski z toalet, żeby przyjmować żeby cały świat przyjmował jego pozycję. Można wejść do środka niektórych domków. Są tam sklepy z pamiątkami, sklepy z ponszą, przekąskami. Tu jest dosłownie kilka domków. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chyba, czy 7. Nie widzę wszystkich z tego miejsca. Dosłownie 7 domków. Atrakcja dosłownie na 5 minut, bo też za bardzo nie ma tutaj żadnych tabliczek historycznych, żeby coś opisały, czy opisujących konstrukcję tego. Domki fajne. W sensie, jak macie po drodze Santanę, to jedźcie tutaj chociaż na 5 minut. Zobaczcie, bo w ogóle tutaj naprzeciwko jest
Fajny targ z warzywami, owocami. Bym chciała spróbować. To weźmy jakieś owocka, nie? No i tak, dotarliśmy na sam koniec drogi na Półwyspie Świętego Wawrzyńca, to jest São Lourenço, półwysep Ponto São Lourenço. Ogólnie tu czuć teraz, że jest mnóstwo turystów. Samochodów jest pełno, tu jest na końcu takie rondo, także no spokojnie 15 minut tutaj czekaliśmy, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania. Na samym początku trasy wita nas busik, w którym można zaopatrzyć się w posiłek i napitek na podróż. Ogólnie słyszałem, że dotarcie tam na sam koniec tego półwyspu zajmuje 1,5 godziny w jedną stronę, więc to jest 3-godzinny spacer. No my nie planujemy iść aż na sam koniec. Zobaczymy, do którego momentu zdołamy dojść. No ekscytujący, rzeczywiście ekscytujący. Trochę sił zostawiliśmy, trochę potu wylaliśmy, ale na pewno no, to jest must have, jeśli tutaj przyjeżdżamy na Maderę, bo rzeczywiście no, widoki są fenomenalne. I tak naprawdę, żeby liznąć te widoki, nie trzeba wcale gdzieś tam wchodzić w nie wiadomo jakie góry, bo wystarczy przejść tutaj 5 minut i już i tak jest widok piękny. Ja właśnie czasami mam problem, że mi coś ładnie wyrosło na ogródku, a tutaj te kwiatki sobie bardzo ładnie radzą. Także no jest fajnie, jest przyjemnie. Tak, zachęcamy do subskrybowania, do łapki w górę, wtedy Dawid pokaże ptaszka. O tego tutaj, zobacz jaki ładny tu nad nami leci. O. Muszę dać takie spostrzeżenie, może trochę śmieszne i banalne, ale ja nie lubię jak schody nie są wymierzone. To znaczy są za długie, żeby robić pojedyncze kroki i w sensie schodzić raz lewą, raz prawą, a są za krótkie, żeby na jednym stopniu zrobić jakby krok, żeby zmienić stopę. I generalnie prowadzi to do tego, że się schodzi cały czas, jest obciążona tylko jedna noga. No, Wyspa Wiecznej Wiosny i to mi się mega podobało, bo rzeczywiście jako już starszy człowiek nie lubię jak jest ani za ciepło, ani nie lubię jak jest za zimno. Pogoda, temperatura, chociaż nieprzewidywalna na wyspie, bo raz słońce, raz deszcz, to i tak jest no, niesamowicie przyjemna. I co mi się podobało na Maderze, no te widoki tam są zniewalające rzeczywiście. Wyspa nie jest niby duża. Natomiast tak naprawdę zmienia się z minuty na minutę te krajobrazy. Ludzie się boją przechodzić teraz, jak zablokowałeś cały ruch. Myślę, że nie ma na Maderze top 1, bo no, cała wyspa jest super interesująca. Samo Funchal może nie jest jakieś genialne i rzeczywiście wydaje mi się, że nie ma sensu poświęcać na Funchal więcej niż jednego dnia. Tam rzeczywiście ogrody Monte są taką największą atrakcją, którą koniecznie trzeba zaliczyć, jak się jest na Maderze. Natomiast reszta rzeczy w Funchal, no to tak naprawdę to jak każde mniejsze, większe miasteczko w jakimś europejskim mieście. Bardzo ładne oczywiście, nad oceanem, ale myślę, że te miasteczka mniejsze są bardziej klimatyczne i dają lepszy efekt wow, także myślę, że warto zrobić sobie taką tak naprawdę, jeśli ktoś zrobi wycieczkę na własną rękę, objazdówkę i spać właśnie w kilku miejscach, no bo jeśli spędzamy tydzień w jednym miejscu, to nie mamy możliwości tak naprawdę sami skonfrontować sobie, czy lepszy dla nas jest taki klimat wielkiego miasta, czy małego miasteczka, może jakiejś wioski rybackiej. Także myślę, że to, że my mogliśmy spędzić nocleg tak naprawdę
w 3 różnych miasteczkach, nawet 4 w zasadzie, bo jeszcze jedno przy lotnisku. Mieliśmy fajne porównanie, jak ta Madera się zmienia tak naprawdę po kilkunastu kilometrach. No, wszystkie rzeczy, które ja zaplanowałem, się udały. Jedna rzecz, którą zaplanował Dawid, czyli delfiny, nie załatwił nam delfinów. No i szkoda, że nie było tych delfinów. Sam rejs byłby fajną sprawą, tylko przez to, że pływaliśmy, aby zobaczyć delfiny, pływaliśmy daleko od brzegu i z kolei nie widzieliśmy klifów tak blisko, jak przypuszczam byłoby to możliwe, gdyby to był rejs taki bardziej widokowy w kierunku, żeby zobaczyć właśnie jakieś jaskinie, klify z bliska. No i tutaj troszkę tego szkoda. Na pewno Święty Wawrzyniec to była petarda. Tylko trzeba rzeczywiście tam przygotować swoje nogi na taką podróż i mieć rzeczywiście siły, chęci i zamiary, być przygotowanym, że no czeka nas trochę tej wędrówki, raz w górę, raz w dół, ale Święty Wawrzyniec no to jest fajne miejsce nawet właśnie, żeby odwiedzić je na 5 minut, jeśli ktoś nie ma sił i kondycji, bo nawet ten widok już po paru metrach jest fenomenalny, także super sprawa. No ja od początku byłem przekonany, że ta wycieczka będzie trafiona. Nie traciliśmy totalnie czasu na szukanie parkingów, na szukanie jakichś fajnych miejsc, czy szukanie jakiejś trasy do jakiegoś super miejsca, tylko rzeczywiście jadąc z osobą, która no, mieszka tu już, nie wiem, 17 lat, 16 lat, która zna każdy praktycznie kamień na tej wyspie, no, oszczędzamy mnóstwo czasu i energii i tak naprawdę dzięki temu też, że jechaliśmy takimi, a nie innymi autami, mogliśmy wjechać w miejsce, które są niedostępne dla normalnego turysty i samochodu z wypożyczalni. Bardzo dobra decyzja i wybór, że mogliśmy tutaj wjechać praktycznie na samą plażę, czy pod sam Las Fanal. No i myślę, że warto właśnie zrobić sobie taką wycieczkę zorganizowaną, bo można zrobić całą wyspę na własną rękę, no ale wtedy nie zrobi się właśnie tych miejsc offroadowych, tych miejsc, które no, my dzięki właśnie wybraniu tej opcji zwiedzania byliśmy w stanie zrobić. Już tyle razy zachęcałem, że nie wiem, czy jeszcze bardziej mogę zachęcać, ale jak będzie 1000 subskrypcji, to Dawid już będzie starszy o rok, znalezione, nie kradzione.